Wyobraź sobie Antarktydę, krainę niekończącego się lodu, wichrów i ciszy, którą od reszty świata oddzielają tysiące kilometrów oceanu. A teraz wyobraź sobie, że pod tą warstwą lodu, grubą na kilka kilometrów, kryją się gigantyczne piramidy. Zdjęcia satelitarne pokazują górskie szczyty tak symetryczne, że trudno uwierzyć w ich naturalne pochodzenie. Oficjalnie to tylko dzieło natury. Ale alternatywna wersja wydarzeń opowiada historię przesuniętej skorupy ziemskiej, zaginionych map, tajnych ekspedycji nazistów i operacji wojskowych, które miały odkryć coś, co mogłoby zmienić całą naszą historię. Dziś zabiorę Was w podróż na sam kraniec świata, gdzie lód i milczenie skrywają jedną z najbardziej fascynujących teorii naszych czasów. Wszystko zaczęło się od zdjęcia. W 2016 roku w sieci zaczęły krążyć ujęcia satelitarne Antarktydy, które natychmiast wywołały burzę w internecie. Pośród bezkresnego białego pustkowia, jeden kształt, wybijający się swoją idealną, niemal geometryczną formą. 4 strome ściany zbiegające się w ostrym wierzchołku, jakby ktoś wyrzeźbił tam gigantyczną piramidę. Portale o tematyce paranormalnej i alternatywnej nauki podchwyciły temat błyskawicznie. Nagłówki krzyczały: odkryto 3 starożytne piramidy na Antarktydzie. Według niektórych były to ruiny dawnego miasta. Według innych świątynie, które przetrwały kataklizm sprzed tysięcy lat. A jeszcze inni widzieli w tym dowód na istnienie istot, które nie mogły pochodzić z naszej planety. Co ciekawe, w samych zdjęciach nie było nic nowego. Góra, która stała się gwiazdą teorii spiskowych, była znana od dziesięcioleci. Pierwszy raz opisał ją już w 1935 roku polarny badacz Lincoln Ellsworth. Ale dopiero era internetu sprawiła, że stała się sensacją. Od tego momentu temat żył własnym życiem. W komentarzach przewijały się nazwiska wielkich cywilizacji, tajnych organizacji i starożytnych kartografów. To był początek opowieści, która miała wciągnąć w swój wir zarówno miłośników historii, jak i łowców teorii spiskowych. Geolodzy szybko odpowiedzieli na sensacyjne nagłówki. Według nich ta piramida to nic więcej jak nunatak, wierzchołek góry wystający ponad pokrywę lodową. Jej niemal idealny kształt nie jest dziełem starożytnych budowniczych, lecz milionów lat erozji lodowcowej. Wyobraźcie sobie lodowiec, który z każdej strony atakuje zbocza góry jak potężny, powolny rzeźbiarz. Z czasem lód i mróz wycinają w skałach ostre krawędzie, aż powstaje coś, co przypomina geometryczną bryłę. Profesor Eric Rignot z NASA ujął to krótko. To po prostu góra, która wygląda jak piramida. Brzmi prosto, ale wielu internautów to nie przekonało. Bo jeśli coś wygląda jak piramida, to może nią być. I właśnie tu zaczyna się rozłam. Z jednej strony twarde, geologiczne fakty. Z drugiej wyobraźnia, którą podsycają dawne mity, mapy sprzed setek lat i pytania, których naukowcy rzekomo nie chcą zadawać. Im bardziej oficjalne źródła tłumaczyły sprawę, tym więcej osób było pewnych, że ktoś coś ukrywa. Jeżeli wierzyć oficjalnym badaniom, ta góra to dzieło natury. Ale alternatywne wersje wydarzeń malują obraz o wiele bardziej dramatyczny. Jedna z najpopularniejszych teorii mówi, że pod lodami Antarktydy kryje się Atlantyda. Tak, ta sama mityczna kraina opisana przez Platona. Według amerykańskiego profesora Charlesa Hapgooda, Ziemia wcale nie jest tak stabilna, jak nam się wydaje. Około 12 000 lat temu miało dojść do gwałtownego przesunięcia skorupy ziemskiej. Antarktyda, która wcześniej leżała w strefie umiarkowanego klimatu, nagle znalazła się na biegunie południowym. Co to oznacza? Że przed tym kataklizmem mógł tu istnieć kontynent wolny od lodu, zamieszkany przez rozwiniętą cywilizację. Według tej teorii mieszkańcy tej krainy byli mistrzami w architekturze, astronomii i nawigacji. Kiedy ich świat zamarzł, część miała przetrwać i przekazać swoją wiedzę ludom starożytnego Egiptu czy Majów. Tę wizję rozsławił Graham Hancock w bestsellerze. W jego opowieści Atlantyda pod lodem to brakujące ogniwo, które tłumaczy, skąd nagle w Egipcie pojawiły się monumentalne piramidy, a w Ameryce zaawansowane kalendarze i wiedza o gwiazdach. Są też tacy, którzy idą o krok dalej. Mówią, że te piramidy wcale nie są dziełem ludzi, że powstały setki tysięcy, a może miliony lat temu,
w czasach, gdy na Ziemi gospodarzyli przybysze z innej planety. I że Antarktyda była ich bazą, idealnym miejscem z dala od reszty ludzkości. W tej wersji historii rzekome piramidy to nie tylko grobowce czy świątynie, ale ogromne centra energetyczne, może nawet porty kosmiczne. Brzmi jak fantastyka? Tak. Ale to właśnie ta mieszanka mitów, geologii i science fiction sprawia, że temat piramid pod lodem żyje w internecie od lat. A to dopiero początek. Bo gdy do tej opowieści dołożymy mapy sprzed setek lat i tajne misje wojskowe, robi się jeszcze ciekawiej. Jeżeli wierzysz w oficjalną wersję, na Antarktydzie są tylko skały i lód. Ale w świecie teorii spiskowych to dopiero wierzchołek. Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów jest mapa Piri Reisa z 1513 roku. Sporządził ją osmański admirał, korzystając rzekomo z dużo starszych źródeł. Mapa przedstawia zarys Ameryki Południowej, ale na jej południu widnieje też kształt, który wielu uważa za linię brzegową – Antarktydy. Co ciekawe, bez lodu. Oficjalnie to prawdopodobnie wyobrażenie ziem południowych znanych z opowieści żeglarzy, ale w teorii spiskowej to dowód, że ktoś widział Antarktydę w czasach, gdy była zielona. Potem dochodzi wątek III Rzeszy. W 1938 roku Niemcy wysłali ekspedycję na Antarktydę, oficjalnie w celach badawczych i kartograficznych. Ale krążą plotki, że prawdziwym celem było znalezienie wejść do podziemnych kompleksów, pozostałości po pradawnej cywilizacji lub kontakt z obcymi. Według tej narracji naziści mieli w Nowej Szwabii budować tajne bazy, a nawet eksperymentować z dyskolotami, korzystając z technologii odkrytej na miejscu. Po wojnie na scenę wchodzi operacja High Jump z 1947 roku, potężna amerykańska ekspedycja wojskowa dowodzona przez admirała Richarda Byrda. Oficjalnie szkolenie i badania. Nieoficjalnie, jak twierdzą teoretycy, celem było przejęcie lub zniszczenie tego, co Niemcy znaleźli pod lodem. W tej wersji historii amerykańska flota miała natknąć się na coś, czego nikt się nie spodziewał, a niektórzy mówią wręcz o starciu z niezidentyfikowanymi obiektami, które wynurzały się z oceanu i atakowały statki. Dodajmy do tego jeszcze zdjęcia satelitarne z XXI wieku, na których internauci dopatrywali się prostokątnych otworów w lodzie, wejść do wnętrza piramid lub tuneli prowadzących do podziemnego miasta. Naukowcy mówili, to pęknięcia i formacje skalne, ale dla miłośników spisków to tylko zasłona dymna. W efekcie mamy pełen zestaw, starożytne mapy, nazistowskie ekspedycje, tajne operacje USA i dziwne struktury widoczne z kosmosu. Połącz to wszystko w jedną narrację, a otrzymasz historię, w której Antarktyda staje się najbardziej strzeżonym miejscem na Ziemi. A pytanie, które zostaje, brzmi, czy to tylko splot przypadków i wyobraźni? Czy może w tych mroźnych głębinach naprawdę kryje się coś, czego nigdy nie mieliśmy zobaczyć? Zacznijmy od tego, że żaden z argumentów zwolenników teorii o piramidach pod lodem nie został potwierdzony przez badania terenowe. Archeolodzy, geolodzy i glacjolodzy, którzy faktycznie pracują na Antarktydzie, mówią wprost: te piramidy to naturalne góry, nunataki i tak zwane horny, formowane przez miliony lat działania lodowców, wiatru i mrozu. Pokrywa lodowa Antarktydy ma wschodnią część starszą niż 14 milionów lat. Nawet w cieplejszych okresach Pleistocenu nie istniały warunki, w których mogłaby tam powstać i przetrwać ludzka cywilizacja, a tym bardziej wznosić monumentalne budowle. To wyklucza teorię Hapgooda o nagłym przesunięciu skorupy ziemskiej kilka tysięcy lat temu. Mapa Piri Reisa? Oficjalna analiza historyków kartografii wskazuje, że południowy zarys to nie Antarktyda, lecz wybrzeże Ameryki Południowej z dodanymi hipotetycznymi ziemiami południowymi. Popularny motyw w czasach, gdy nikt jeszcze nie odkrył kontynentu na biegunie. A naziści i tajne bazy? Tak, wspomniana wyprawa miała miejsce. Tak, zbadali fragment Nowej Szwabii i nadali nazwy kilku formacjom. Ale nie znaleziono żadnych wiarygodnych dowodów, by prowadzili tam działalność militarną czy odkryli starożytne ruiny. Operacja High Jump? Historycy wojskowości przypominają, że była to głównie misja logistyczna i szkoleniowa, a jej tajne aspekty to w dużej mierze późniejsze internetowe legendy.
Wszystkie wejścia i prostokątne struktury na zdjęciach satelitarnych zostały zidentyfikowane jako naturalne formacje lodowe, pęknięcia lub cienie. Brzmi nudno? Być może. Ale geologia ma tę przewagę, że opiera się na dowodach, a nie na domysłach. A jednak, nawet przy tak jednoznacznych wyjaśnieniach naukowców, temat nie umiera. Dlaczego? Bo jest w nim coś pierwotnie pociągającego. Wizja, że pod setkami metrów lodu czeka odkrycie, które mogłoby przepisać historię. I choć wszystkie fakty wskazują, że piramidy na Antarktydzie to po prostu dzieło natury, to ta historia wciąż żyje, jako współczesny mit, który karmi naszą wyobraźnię. A Antarktyda to miejsce, które z definicji jest niedostępne. Większość z nas nigdy tam nie postanie, a to, co wiemy o tym kontynencie, pochodzi z raportów naukowców, zdjęć satelitarnych i legend, które krążą w internecie. I może właśnie dlatego tak łatwo wierzymy, że pod kilometrami lodu kryje się coś niezwykłego. Oficjalnie to góry. Nic więcej. Ale wystarczy jedno zdjęcie w odpowiednim świetle, kilka odważnych interpretacji i szczypta historii o zaginionych cywilizacjach, żeby powstała opowieść, której chce się słuchać. Bo Antarktyda jest jak biała karta, a my lubimy ją zapisywać. Może więc prawdziwa tajemnica nie tkwi w tym, co skrywa lód, ale w tym, jak działa nasza wyobraźnia. W tym pragnieniu, żeby wierzyć, że na końcu świata jest miejsce, które może odmienić całą naszą wiedzę o przeszłości. A jeśli pewnego dnia ktoś ogłosi, że pod lodem faktycznie znaleziono coś, co nie powinno tam być, to czy będziemy gotowi uwierzyć w prawdę? A może okaże się, że od początku była ona zupełnie inna niż chcieliśmy? Jeśli temat Cię zainteresował, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Porzucone Tajemnice i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych treści, a ja będę mógł się dalej rozwijać i docierać do kolejnych słuchaczy zainteresowanych porzuconą historią. Dzięki, że jesteś i do następnego.